wstawaj, 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 nie udawaj, że cię boli brzuszek po wczorajszym mięsku. Cała noc nieprzespana, cała noc. Bośmy popełnili grzech jedzenia. Znajdujemy się w hotelu Namche Hotel. Tutaj się stołujemy, to jest nasz stół, nasza ekipa. Po śniadaniu wychodzimy łapać aklimatyzację przed wyjściem do bazy pod Everest. To jeszcze będzie trwało kilka dni, co by mieć pewność, żeby wszyscy przeszli ją pozytywnie. Generalnie zimna noc. Musiałem spać w śpiworku nawet w hotelu, ale no tu są bardzo cieniutkie szyby i nie ma grzejników. Ale jest dobrze, jest właśnie tak typowo górskie schronisko. Schronisko hotel, o tak. Wyciągnąć kartę. To wygląda tak. Z magicznym kluczem. Tak wygląda grota troli, prawdziwych troli. O, tutaj trzeba było sznureczek rozwiesić, żeby wszystko się zgadzało i wyschło. Chociaż i tak nie wyschło. No, taki mamy widok tutaj z pokoju. Tu znajduje się zakończenie naszego maratonu. Small peak, Mount Everest. On the right, Lhotse. Lhotse. Go down there by the statue. I tu Go mamy down there. Mount Everest, In front of that mamy tree. Lhotse. Także dzisiaj się pogoda trafiła, jak widać. Okay, now look this side. To jest pierwszy raz, kiedy zobaczyłem Lhotse, Everest i powiem tak, warto było się tu tarabanić, bo jest super, po prostu. Warto przyjechać, zobaczyć takie górki. Najlepsza, jaką znalazłem do tej pory toaletę. Wygląda tak. Po skończonej sprawie. Tutaj posypka. Up. I jesteśmy załatwieni. Kolejny dzień aklimatyzacji. Wysokość zgodnie z tym, co mówią mapy CZ 3600. Nie jest źle. Wczoraj miałem mierzone tętno, nasycenie pulsoksymetrem, więc było przyzwoicie. Widoki na trasie, jak widzicie za moimi plecami, podobne jak w Tatrach. I co? Idziemy dalej. Ciekawy pomnik przed nami związany ze śmieciami w górach. O, przemilczany temat mi się wydaje. Góra śmieci. Jest czwartek, 22 maja. Dochodzimy do miejsca, skąd lądują i startują śmigłowce. To jest finał naszej dzisiejszej wycieczki w celach aklimatyzacyjnych, żeby zobaczyć, jak grupa się zachowuje. Generalnie jestem pod wrażeniem tych wszystkich ludzi, którzy to organizują. Naprawdę
solidną robotę tutaj robią. Raz, że taszczą te wszystkie nasze rzeczy, a dwa, jak nawet idzie grupa, to jest 3 gości, jeden otwiera grupę, prowadzący, zamykający i po środku jest jeszcze gość, który pilnuje, żeby się tam ludzie gdzieś nie pogubili, jak jeżeli jest jakieś rozejście. Jedzenie w cenie 3 razy dziennie, przyzwoite, woda zawsze dostarczana, przygotowana, także jak jest wlewana do tych bidonów jest letnia. No i cóż, no, zobaczymy jak będzie wyżej, bo ma być tylko gorzej, jeżeli chodzi o warunki bytowe. Biegnie właśnie ten mój środkowy opiekun. Pięknie nam się teraz odsłonił Mount Everest, Lhotse. Zrobimy tutaj zbliżenie. O, to po lewej Mount Everest, po prawej Lhotse. Tu jest finał naszej dzisiejszej wycieczki. Chwila przerwy i schodzimy w dół. Można też taką taksóweczkę wykorzystać i sobie tu po prostu przylecieć. Wypić kawkę i zlecieć. Są też takie opcje. Trzeba mieć monetę tylko. Ok, jest 11:38. Zbiegamy na dół. Obiad o 1:00. Także startujemy. Zbiegamy z 3800. Nawet jak się biegnie w dół, to i tak czuć, że jest się wysoko. Wyprzedził mnie jakiś Polak, Piotr Schenia, znany w świecie biegowym ultras. Jak to się mówi? Zając, tak? Pacemaker. Peacemaker też, bo to jest człowiek pokoju. W życiu by nie zrobił krzywdy. Pacemaker. Tutaj idzie kolejny Polak. Znany biznesmen z Ponorza, który ma własnego aptekarza. Tam mu podaje różne leki. No miałem być tutaj trenerem. Biegniesz czy sprawdzasz maile? Co się dzieje z tobą, Piotrek? No cały świat na ciebie patrzy. Nie oszukuj na treningach. Walka! Po co ja to filmuję? No po co? Po co mnie tu wziąłeś? Chciałeś mieć coacha? To masz coacha. Dawaj! Jedź to! Jedź ten dystans! Ogień! Fire! Do kawalerii wstąpić chciałem! No jest dobrze. Już też lepiej z oddychaniem. Dawaj Robert do przodu, to tutaj opowiemy, kim jesteś, czym się zajmujesz, po co mnie tutaj wziąłeś, do czego ci jestem potrzebny tutaj, powiedz. Ty jesteś twardym facetem, który dodaje tutaj energii do tego, żeby zobaczyć, jak twardzi ludzie radzą sobie w trudnych sytuacjach. Mental. Tak jest, mental to jest podstawa. Kiedy zabija cię wysokość, zabija cię zmęczenie, to wtedy sięgasz do swoich pokładów energii, tych ukrytych, których wcześniej nie poznałeś. I wtedy wyłaniasz się jak taki lew, tygrys. Zdobywasz to, co masz zdobyć. Dobra, goń Piotra, goń. Dobrze jest mieć takiego coacha na wyjeździe. Dobra, zwolnić, bo tu jest ograniczenie prędkości. No i jest jeszcze z nami Ela. Gdzie jesteś, Ela? Gdzie jesteś? Biegnie dzielnie. Biegnę. Lepiej? Jest dobrze. Elegancko. Nie potrąćcie żadnych jaków po drodze, bo będzie awantura. Będziecie płacić mandaty. Nie, no zdecydowanie lepiej teraz się leci niż tam u góry. 600, tu nie ma czym oddychać. Ale goni mnie niejaki Tomasz Żwal Gorilla, pierwszy Polak z UFC, także boję się zatrzymać. No nie wiem co ze mną zrobi, czy mi uszy urwie, łeb ukręci. No i już tutaj widzimy Namcze Bazar, także no tutaj na dole jest, już będziemy za kilka minut. A tu będzie linia mety, tu będzie finish
maratonu boisko do siatki, ponieważ Nepalczycy uwielbiają siatkówkę. Tak wygląda Namche Bazar. Całe życie generalnie. Bardzo spokojnie sobie tu żyją. Bez ciśnienia, bez stresu. Ale trzeba sobie prawdę powiedzieć. Gdyby nie turyści, to by było jeszcze gorzej. Ruch coraz mniejszy, ponieważ już jest końcówka sezonu. Za niedługo zacznie padać deszcz, więc jak widać ulice pustoszeją. I tak po 20 kilku minutach jesteśmy pod hotelem, który się nazywa jak? Namcze. Namcze. Tak To jest ta ekipa, która ze mną zbiegała. Pokaż się tu jeden z drugim, tak. Jesteśmy tu. Tak, tak, jest jeszcze Ela, która się boi kamery. Ale może wejść. No nie, bo się nie musi. Moja małomówna jest. To jest nasza ekipa i oni potrzebują tego mówcę motywacyjnego, który za jedyne 5 dych netto wystawia fakturę i do nich cały czas przemawia. Cały czas. O, nasz szerpa w klapkach. Cały czas. A tu jest gość, który szedł za nami. No i nie mam pytań. I nie mam pytań, nie? No i, The best. i zniszczył mi właśnie całego vloga. Tyle z tej strony. Nagrywam o 2 w nocy. Mój partner też nie śpi. Bo duch mięsa z jaka się odezwał. I nie powiem nic więcej, co się dzieje. Chcesz wiedzieć więcej, oglądaj dalej. Nie wiem, czy to będzie widać, ale idziemy do Debocze, 10 km. Mapa pokazuje jakieś 6 godzin. No i się zbieramy. Wczoraj mnie trochę przypiekło, więc sobie zorganizowałem taki fantastyczny kapelusik z daszkiem i zasłonami tutaj. Everything is good, boss? Yes, everything good. Good condition? Good condition, yeah. Good. I'm losing 3 kg this time. 3 kilos? Yeah, I've been already Olympic track, Olympic, and back to Lugla, then join this group. Perfect. You should you should to be a coach. in Yes. Fitness gym. Yes, this is more gym. Gym, yeah, Up this and is the down, gym. Up and down. Good gym. Okay, you don't want to. I cannot go, yes? Okay. Na tych gości z rogami trzeba tutaj uważać. No bo może być, o, idzie na mnie, tu. Dosyć często spotykany widok na trasie. A to są nasze bagaże, którzy ci mocni ludzie muszą codziennie dźwigać razem z nami. Albo idą przed nami, albo są za nami. Więc ja wiem, to jest jedna torba, to jest druga torba. Ja wiem, ile jedna taka torba waży. Jest naprawdę, tym ludziom należy się dozgonny szacunek. Jeszcze idzie taki typowy gość. Jedna z tych toreb jest naszą torbą. I ja dokładnie wiem, ile ona waży, bo ją dzisiaj rano pakowałem. A on niesie 2 i jeszcze jakieś swoje graty. Także naprawdę szacun dla tych gości. Soon man, don't be late. Hurry up, hurry up. Up, 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 up. Up. No i tutaj jest kolejna sytuacja, że lekki, może nie deszczyk, ale zachmurzenie, ale już od razu było bardzo zimno. Trzeba było się ubrać. Teraz znowu słonko piecze. Prawda, czuję na tych bokach, że jest mocno, więc to wszystko
zawsze trzeba mieć w plecaku pod ręką, bo z tą pogodą w górach to różnie bywa. No i duś. Już jest 3600 i czuć jak się idzie z każdym krokiem. Dlatego powoli, bez ciśnienia. Jest co podziwiać, jak widzicie. Chmury się zbierają, dotarliśmy do świątyni położonej na wysokości 3800 metrów. Nie powiem, żeby nie przyduszało po drodze. I jeszcze mamy 900 metrów do celu. I tak po kilkunastu godzinach dotarliśmy do Dibocze. Czekamy na resztę ekipy, aż się zejdzie. Dostaniemy klucze. No i odpoczynek. Dalszy proces aklimatyzacji. Hotel, to jest ten hotel. Za mną jest hotel, w którym będziemy dzisiaj nocować. I co? I jutro w dalszą drogę, coraz wyżej. Na tej kamerce nie będzie widać, ale tam w oddali Lhotse i Everest. Jest 24 maja, 6:52. Ludzie ze schroniska budzą się do życia. Ja już zrobiłem swoją poranną rutynę. Może mi się uda później Wam ją pokazać, co robię, zwłaszcza tutaj. No i co, 7:30. Planowo mamy wyruszyć, ale zazwyczaj bywa lekka obsuwa i wychodzimy tak gdzieś kilkanaście minut później. Mówił tutaj jeden z szerpów, że maksymalnie o 8 będzie wyjście. Może coś na temat hotelu. Więc tak, no, za wodę trzeba zapłacić 800 rupii nepalskich, za internet 1200. Woda, za ciepłą wodę, no to już mówiłem. O, to co się tutaj za mną kopci, to jest taka, nie wiem, kadzidełko, bo przed chwilą mijała mnie tutaj grupa mniszek, czyli kobiet, mnichów, które szły na poranne modły. Na ten moment nie obserwowałem nic ciekawego, oprócz tego, że górski koń nepalski się wywrócił do góry kołami, ale no, lokalsi chętnie wyrażają zgodę, żeby ich filmować, więc szanuję. No to do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Może też się pomodlę jeszcze. Fuj, to taka, no tak jakby ktoś palił, nie wiem, sosnę, jodłę, to takie klimaty, jeżeli chodzi o zapach tego dymu. O, i w oddali słychać helikopter czy śmigłowiec, jak kto woli. One tutaj latają jak muchy generalnie. Co chwilę jest ruch na niebie, chociaż sezon już się kończy, bo zaraz zacznie się pora deszczowa, ale jest jeszcze sporo ludzi na szlakach i sporo ludzi idzie do bazy, do base campu pod Everestem. No to może jeszcze pokażę w środku, jak wygląda nasz hotel. No to są właśnie nasze torby, które dźwigają tragarze. 2 torby na jednego gościa. Later. I will help you later. Nasza norka. Jeden kurac już śpi, nie budźmy go, bo wczoraj miał serię zabiegów rekonwalescencyjnych i jest zdrowszy dzisiaj. Wyruszamy do Dingboche, 9,5 km. Mapa pokazuje, że to jest 3,5 godziny. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Co ciekawe, jednego gościa już dzisiaj śmigłowiec zwiózł, bo
nie dźwignął. Trochę się z motyką na słońce porwał i musiał go zabrać śmigłowiec Cyrano. Siedzimy sobie tu z Sunmanem. Restauracja nazywa się Sunmare? Sunmare. Zaraz będziemy jedli obiad. Tak to wygląda. 4000 metrów, how much? 4040 meters. No wiecie, zrozumiecie angielski. No. Także tyle. Może za nami będzie widać jakiś szczyt, ale nie za bardzo. Już wychodzimy poza linię lasu. Droga się trochę wypłaszcza. Jest łatwiej. Takie mamy tutaj widoki. W wiosce, do której idziemy, spędzimy 2 doby. No i będziemy dalej się aklimatyzować. Najniższy most, jakim przechodziliśmy. Zaczyna się robić coraz zimniej. Teraz zobacz, jakie piękne konie. To są górskie. One sobie tu same żyją. One są takie małe, mniejsze, jak kucyki trochę. To jest nasz kucharz. Up. Widzisz, Arnaś, ja tu muszę ludzi poganiać. Się do roboty wzięli. Nie ma, że boli. Nie wiem, czy to widać, ale mapa pokazuje, że jeszcze mam 2 km. 47 minut. To już nie jest chodzenie, to jest takie, bym powiedział, trolenie. Wygląda to tak. Można przyspieszyć, wydłużyć kroku, ale co z tego, jak za chwilę trzeba będzie łapać oddech. I tak jest nieźle. To jest wioska, w której będziemy spać 2 noce. Tam za chmurami los. Wchodzimy właśnie do wioski, w której będziemy nocować. Nazwy nie pamiętam, ale to jest ciekawostka, bo to jest właśnie oryginalny jak. Tak wygląda oryginalny jak. Jest troszkę owłosiały i się nie boi, czasami może zaatakować, także mówią, że to ostrożnie z jakami. Szybki sposób na gotowanie wody. Zielony Ład. Nepal na wysokości 4400. Dingbocze! Jeżeli uważasz, że ten materiał był godny Twojej uwagi, to dla taktycznego zasięgu polub, udostępnij, zasubskrybuj.
Możesz również zostawić działający komentarz taktyczny na minimum 7 słów.